Cześć, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Witam serdecznie swoich subskrybentów, witam również swoich podglądaczy. No i jak sami widzicie, dzisiejszym bohaterem unboxingu będzie najnowszy model Chevroleta C60 w wersji karetki, czyli ambulansu. Zresztą mamy tutaj pokazane wszystko dokładnie na ilustracji. Sama kabina, podwozie, jak i koła pochodzą oczywiście od starego, już wiekowego modelu Chevroleta, jaki jest produkowany przez firmę IBG Models. Zapewne będziemy mieli całą tutaj tył wykonany już w nowej technologii. No i sam jestem ciekawy, bo nie oglądałem. Będziemy razem oglądać zawartość tego pudełka. No i oczywiście chciałbym Wam polecić również, bo wiemy, jakie są koła w Chevroletach, podobnie tak jak w Bedfordach. Możecie kupić poprawnie wykonane koła do Chevroletów właśnie w moim sklepie, jak i również w sieci sklepów, które ze mną współpracują. Są to koła wykonane w Żywicy przez firmę, tutaj jeżeli chodzi w ogóle o design, to wykonał je Peter Kłonen z firmy MK72 i producentem aktualnie, jak i również dystrybutorem jest moja firma tankmodels.pl. W zestawie macie 5 kół, łącznie z zapasowym. No a teraz, moi mili, Chevrolet najnowszy znajduje się pod numerem 72115. Otwieramy sobie pudełko, wywalamy zawartość i co nam się ukaże? Kolejna ulotka Baba Ryby, czyli Warsaw Model Show, które odbędzie się na początku czerwca bieżącego roku. Wpadają nam od razu tutaj w formacie standardowym dla IBG instrukcje mamy. No i oczywiście nic na temat samego Chevroleta, obojętnie którego, grunt, żeby się liczył jako czy to będzie C60, C15 czy też C30. Gucio nadal IBG nie rozpieszcza po prostu klientów zbierających ich modele, jeżeli chodzi o pojazdy. Co dalej mamy? Jakie informacje? Tu jest ciekawa rzecz, bo to, co ja miałem ostatnio przy włoskich modelach czołgów, które nowa seria teraz będzie się ukazywała, wydawane przez IBG, no to widzę, że tutaj designem 3D, czyli projektowaniem 3D, zajmuje się pan Przemysław Głogowski oraz Jarosław Leoniec. Nie znam tutaj pana Jarosława Leońca, coś mi się obiło o oszy, Przemysława Głogowskiego co nieco, ale właśnie tu mam jedną rzecz do nadmienienia, bo tu mamy dwóch projektantów. To, co ja zauważyłem właśnie, możliwe to jest zbieg okoliczności, moje konfabulowanie teraz, ale to, co zauważyłem przy włoskich czołgach, miałem wrażenie, jakby dwie osoby pracowały nad tym samym modelem. Dwie różne szkoły projektowania 3D i nad tym możliwe, że to jest właśnie spowodowane tym, ale na chwilę obecną skupmy się na unboxingu. I co mamy? Mamy kalkomanię z czerwonym krzyżem. Tego nigdy nie za wiele. Mamy oczywiście blaszkę fototrawioną. I uwaga, mamy raz, dwa, trzy stare ramki, standardowe właśnie do samego Chevroleta. Mamy nową ramkę, podobno tutaj z poprawionymi kołami plastikowymi, z ramą. No i mamy raz, dwa, trzy, cztery nowe ramki. No i teraz sobie, i mamy jeszcze, uwaga,
Mamy dołączoną kliszę z oszkleniem do kabiny, jak i również nadbudówki sanitarnej do pojazdu. Etapy sklejania, czytelna instrukcja jest, więc tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń, dobrze ponumerowane, przynajmniej tak mi się wydaje. No mamy oczywiście silnik, tutaj mamy właśnie, już zaczynamy budowę tego, co będziemy mieli za szoferką, czyli właśnie tego przedziału sanitarnego. No i widzimy, że on jest kompletny, praktycznie kompletny, czyli mamy z łóżka, miejsca na rannych, chorych do transportu, ale widzę, że tu są też oparcia, więc raczej są to siedziska, ale najprawdopodobniej też były nosze wprowadzane. I mamy podobnie, tak jak pamiętacie w modelu Office Lory, podobnie jest to zrobione. Nie wiem, czy to nie jest ta sama buda. Nie jest ta sama buda. No i tu mamy też od razu informację, gdzie mamy wklejać kliszę imitującą oszklenie. Kolejne etapy. Tutaj mamy też koło zapasowe, mamy miejsce, gdzie zamontować schodki do wchodzenia do przedziału sanitarnego. Podobna, tak samo powiem Wam, jak w poprzednim tym modelu. To był poprzedni, tak, to był Chevrolet C60, tak, Chevrolet, dobrze. Mamy kolejny po prostu model, najprawdopodobniej ta nadbudowa była w różnych wariantach wykonywana z różnym przeznaczeniem. I tu mamy pokazane na końcu malowanie bez żadnego konkretnego opisu, po prostu sanitarka. Czy mamy możliwość otwarcia? Mamy możliwość otwarcia. No i teraz zmiana scenografii. Scenografia zmieniona. No i tu mamy właśnie, widać kliszę, która leży na blaszce fototrawionej. Od spodu mamy tyci taką kalkomanię, konkretnie do tego zestawu dedykowaną. Jeżeli chodzi o tutaj te właśnie klisze, jak i również blaszki, to nie mam żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o właśnie wykonanie przez IBG. Rewelacja. Teraz sobie weźmiemy standardową ramkę do każdego Chevroleta od IBG. No i tu mamy, tak mniej więcej się nam prezentuje. Aż dziwne, że to jest kolejna ramka, która nie jest pocięta. Masy, tak się prezentują plastikowe koła. Takie traktorzyst dla traktora. Dobra. Bo one nie mają niestety nic wspólnego z kołami do Chevroleta. Po prostu tak zaprojektowano na początku. Tu mamy elementy silnika, układu jezdnego, wnętrza kabiny i tu mamy właśnie chociażby, od razu mówię, proszę bardzo, jedna szoferka, a tu mamy drugą. Przestało IBG tutaj wycinać. Tu mamy z imitacją znaczka Chevroleta. Tak prezentuje się ta ramka. Tu jest nowa ramka. Znaczy nowa, od niedawno wykonana. Jest to ramka A z ramą do odpowiedniej wersji tutaj właśnie Chevroletów. Mamy też kanistry. Co prawda uchwyty są monolitem. Nie mamy tutaj oddzielnie uchwytów do tego kanistra. Tak prezentują się koła plastikowe. Tu mamy resory.
wał. Nie ma żadnych nadlewek. Elementy są czysto, ale bardzo mocno są elementy przytwierdzone na poważnych takich bolcach ramki. Bardzo grube są. Tu są troszeczkę cieńsze, ale jednak to są dość grube elementy. Kolejną nowość weźmiemy z poprawionym. Tutaj mamy ramę pojazdu i tu trzeba zobaczyć, którą ramę, to jest ramka N, którą ramę i wał mamy, którą ramę mamy według instrukcji wkleić, bo to jest już trzecia rama. Dobrze mówię? Nie, druga rama. To jest stare IBG właśnie, podstawowa rama, a tu mamy właśnie do tych nowych Chevroletów, do innych wersji. Zresztą proszę zwrócić uwagę, ona się różni. Jest większa i jeżeli chodzi tak, dużo większa. Ale jednocześnie też masywniejsza ta rama jest. Tak się w tej chwili przyglądam. Jest ok. Ramka N. No i ramki do tego zestawu. Jest to po prostu nadbudowa nad ramę, jeżeli chodzi. To jest ramka D. I tak prezentują się elementy nadbudowy ramy właśnie do wersji ambulansu, sanitarki. Jeżeli chodzi o te piny trzymające elementy, no są dość duże, ale też są duże elementy i tu nie powinno być najmniejszych problemów. Jak grubość ścianek, no cienkie nie są, ale w porządku. Tu mamy właśnie elementy do wnętrza. Kolejna ramka. Tak prezentuje się zadaszenie. Element, który znajduje się za szoferką. Fotelik tutaj jest. Tu są te skrzynie, które montujemy wewnątrz. Tu widzimy schodki. Mocowanie dość potężne, grube są te uchwyty. I ramka C z ożebrowaniem kładzionym na ramę bezpośrednio pod zabudowę podwozia. Dodatkowe kanistry, no niestety tak samo nie ma wyraźnych uchwytów, tu powinny być trójpodzielone takie uchwyty, lewa, prawa ręka lub środek do transportowania kanistrów. I to jest ramka C. A tu Wam pokażę koła właśnie markowane przeze mnie, Tank Models. Tak prezentuje się zestaw. Jest to zestaw dokładnie 5 kół. To jest koło zapasowe. Odlane w żywicę. Oczywiście tu jest cienka błonka, żeby lepiej się odlewało, którą wybijamy obojętnie pilniczkiem okrągłym i jest to koło zapasowe. A to są same koła. Tak wygląda protektor. No jak sami zauważycie, jest różnica.
I te zestawy są dostępne oczywiście w sklepie. Tak prezentuje się cały zestaw. I to już wszystko na dzisiaj. Jeżeli uważacie, że to, co robię, w jaki sposób pokazuję Wam właśnie zawartość pudełek, unboxingi, zapraszam do oczywiście subowania kanału, zaznaczenia dzwonka, lajkujcie, komentujcie. Link do sklepu znajdziecie w opisie pod filmem. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.